Tak Krzysiu, wiadomo o co tam chodzi z tą wyciągarką? Nie mam pojęcia. Klepie, a nie puszcza na ten, albo... Nie, to tu ich nie. Może co, że czyścimy? Nie, sprawdzić czy wypuszcza ci, czy zamyka ci... Bo on masą steruje. Jak nastawienia dzisiaj następnym dniem na drawku? Spoko, trochę zmęczeni po wczorajszej nocce. Ale nastawienie takie samo jak od samego początku. Jedziemy, robimy swoje. Ten podchody zostało, nie? I zobaczymy jaki będzie efekt. Bardzo często jak wczoraj odsypiałeś, zmęczony byłeś? Jakiś miałem kryzys, wiesz? No, też umawialiśmy się z chłopakami w ten sposób. Jadą. Dzieje się coś, jest awaria, dzwonią, stajemy wszyscy na nogi. A że reszta ekipa się nie podporządkowała, tylko sobie zrobiła balety, no to był taki efekt, nie? Powietrze. I ja po prostu chciałem sobie spać. Oczywiście nie spałem, bo się darli, krzyczeli, robili wszystko, żebym chyba nie spał. Ale moje założenie było takie, że jak oni przyjadą i załoga pójdzie spać, to my to naprawiamy, nie? No i dlatego mnie wyłączyło troszeczkę. Jak dzisiaj widać, ja jestem, pilot jest, a jest reszta? Nie przylega płaszczyzną. Czyli co, najważniejsza jest masa, Tak. a później rzeźba. Tak, dokładnie. Tak, jak to starzy mechanicy mówią, musić masy nie ma. Jeszcze Funcio, co się dzieje? Opowiadaj. Nie wiemy co się dzieje. Padł alternator czy co? Akumulatory są puste albo się rozleciały. Miernik pokazuje 24, ale napięcia tam nie ma. I albo są rozładowane do zera, albo się po prostu skończyły. Próbujemy podłożyć alternator, zobaczymy czy wstanie. Jak nie, to jesteśmy udupieni. Chłopaki stawiają naszego potwora z powrotem w funkcjonalność. Dużo mu nie jest, aczkolwiek mała rzecz, ale chyba kluczowa przy przepławach, na które czekaliśmy, bo w końcu się skończyły klimaty cross country. Jedziemy w bardziej naszych klimatach. Ale coś wyciągara, która niezawodnie przez cały sezon. Oczywiście to, że nie była niezawodna, to nie dlatego, że nie serwisowaliśmy. Pełen serwis, nowe silniki, MBS-y. I tak ucichła i koniec. Ja myślę, że to wina alternatora. Prawdopodobnie tak, na szczęście mamy na wymianę, więc widzę chłopaki robią najgorzej, że nie mogli znaleźć przyczyny, no bo oczywiste rzeczy wydawały się być, ale poodpadały, wyeliminowane, więc co, właśnie widzę, podmieniają alternator, pewnie zgodnie z twoją sugestią. I no, miejmy nadzieję, że ruszy. Mamy już roadbooka na dzisiaj. Zapowiadają się 2 odcinki. Dużo dojazdówek, no łącznie dzisiaj 260 km, więc trochę do zrobienia, no ale tutaj są fajne tereny, no jest więcej błota, jest więcej lasu, jest wody, rzeki, przeprawy, więc inaczej trochę niż na piachu. No te 2 pierwsze dni tegorocznego Breslau to było dla Extreme w sumie typowe cross country, no gdzie nie czuliśmy mocy. No wczorajszy odcinek, w wczorajszym odcinku mieliśmy 4. pozycję i no zeszliśmy trochę mięsa, że tutaj można będzie iść trochę szybciej. Więc ciśniemy. Czyli co, panie kolego, jednak alternator? Wczoraj w pierwszej tej głębokiej wodzie zginęło ładowanie. Przeoczyliśmy to podczas jazdy. Wystarczyło nam na 2 wyciągnięcia wczoraj i zginęło. Dojechaliśmy do mety. Ale żyliśmy w niewiedzy, że nie mamy ładowania i dlatego wyciągarki nie chodziły. Oczywiście ładowania wyciągarek, bo ładowanie silnika jest. Widzisz, a ty się martwiłeś już, że dźwig lepiej nie działa, nie? Wiemy, że twoja wina! Jaka zagroda w końcu, bo już nie wiemy o co chodzi, no. My też nie wiemy.
Diagnoza jest taka, że padło nam ładowanie wczoraj. Nie zauważyliśmy tego. Wywaliło akumulatory do zera. Popaliło co tylko mogło, regulatory napięcia i tak dalej. I zmieniliśmy alternator, zmieniliśmy regulator napięcia, ładowanie już mamy, ale akumulatory żelowe oba wyczerpane do zera nie chcą się podnieść. Próbujemy je ładować. W ogóle nie działa? No działa, ale nie ma mocy. A tu masz najprostsze, bo tylko to przejedziesz tą dziurę, tu idzie z koła już. Bawiła się? To tam siłą winda tu nie robi, tak? Winda nie robi? Przełożyliśmy tylną na przód, 12V, ale to już jest tylko... To tam Edek powiesz. Staramy się wyciągnąć. Edek, nie rób tej miny, bo ona jest nie trafiona. Cały odcinek w pizdu. Mogliśmy nie wyjeżdżać, tylko naprawiać wyciągarki. Ale nie, dobra, nie było wiadomo, no, była szansa, trzeba było korzystać. Na nockę trzeba naprawić, bo będzie też taka gruba przyprawa. Jutro Dzisiaj na nockę. na nockę. A dzisiaj jest nocka, czy jest wieczór tylko? Dzisiaj jest ten drugi odcinek. Drugi, ale to nie będzie chyba w nocy, bo tam o 14, nie wiem. We went through the swamp and suddenly we hit big stone, and it appears that the CV joint is out, kaput, and also we got steering problems. I don't know if the steering pump is out as well or not, but we'll find out later on. We cannot go further, so we have to call a recovery, which we have done, and that's it. We were very good in this race. That's a pity, but that's how the race works. Nieustające pasmo sukcesu. Będą wyświetlone nowe listy na starty wieczorne. Planowali listę startową o 22:30. Więc jak nasza lista startowa wykaże tam, nie wiem, 23, to maksymalnie pół godziny od naszego czasu możemy wjechać. Czyli z pół godziny się A jeżeli nie pojedziemy w nocnym odcinku, to nie ma problemu. Najważniejsze jest, żeby to wystartować w porannym. Bo wtedy jak poranny wystartujesz, to możesz kontynuować. Jak poranny nie wystartujemy, to Ale nie jutro możesz poranny to jest ostatni. Tak. No teoretycznie tak, no jakby tak ogólnie zasada. Okej, czyli do 20, około 22 startuje etap nocny. Tak. Wtedy będzie Plus to jest nasza minimum. pozycja od 22 doliczona, plus maksymalnie 30 minut od naszej Okej, pozycji. dobra. I Wszystko wiem. na A pewno teraz nam 11 do 23. co? A teraz pyta się, ile go przejechaliśmy. Powiedziałem, że jest 90%. To on mówi, że to jest normalnie maksymalny czas plus kary za checkpointy. I jeżeli ile checkpointów nie zrobiliśmy, tyle za każdego checkpointa mamy 10 minut.
Okej, to będzie Mało kar trzy będzie, z no. kawałkiem. Czyli maksymalny czas ten, no. Próbujemy jakoś sprawdzić wyciągarkę. No była 24V, robimy z niej 12V. Uda się to czy się nie uda? Myślisz? Mam nadzieję, że się uda. Nie, musi się udać. Zostaje tylko jeden problem, bo mieliśmy 2 akumulatory do wyciągarek, co nam dawało 24V, i trzeci akumulator do instalacji z auta 12V. Teraz nie mamy tych 2 akumulatorów 24V, bo się zjarały. Mamy tylko ten jeden malutki 12V. On nie podoła, nie pociągnie Giglepina, więc dokładamy jeszcze jeden akumulator 12V i to wszystko powinno działać, tylko pytanie, czy alternator 12V da radę to wszystko zasilić prądem. I tyle, ale nie mamy innego wyjścia, najwyżej będziemy robić przerwy, ładować akumulatory i dalej cisnąć. Chyba czerwony. Nie most. Chyba wszystko na dobrej drodze, nie? Na dobrej drodze to będzie, jak będziemy tutaj na szyi jak tamta mieli laleczka. takie kółeczko. Łukasz, wiesz sam dobrze, że nie ma aut, które jadą na OS, wracają z OS-u i siadają kierowcy i piloci i czekają na następny OS. To jest walka po każdym OS-ie, żeby zreanimować maszynę. Nie ma samochodów, które się nie psują i pojazdów. No wyszło jak wyszło. Póki co auto chodzi sprawne, kulawe, bo było bez wyciągarki. Teraz mam nadzieję, że będzie działała ta wyciągarka. Jeden OS straciliśmy całkiem. Został nam jeszcze nocny dzisiaj odcinek i jutro dzienny. No spróbujemy wywalczyć ile się uda i robimy wszystko, żeby dojechać do mety. Nieważne na jakim miejscu. Widzę, że tam chyba w miarę to się udało ogarnąć, nie? No naprawdę udało się ogarnąć. To odcinek nocy nam pokaże, jak to w sumie dobrze powiedział Krzychu, no bo przetestujemy, obciążymy, no ale w odcinku nocnym nie powinno być za dużo ciężkich przepraw, więc my, jeżeli nawet trzeba będzie się pociągnąć raz czy dwa, no to powinno może to wszystko razem wytrzymać. Najgorzej jest to, że no jest to teraz takie poczucie, że dostaliśmy duże kary za niewystartowanie w poprzednim odcinku i niedojechanie odcinka porannego. To tak się trochę czuję jak uderzony kijem w głowę, no ale są jeszcze 3 odcinki do przejechania. Dzisiaj nocny, jutro 2 w ciągu dnia, czy piątek jest 1, nie pamiętam. No ale trzeba sobie pojechać, zrobić swoje i czekać na generalne zestawienie. Już potencjał o walkę, jakieś fajniejsze miejsce na pewno się mocno odsunął, ale... No ale co, no kolejna nauka, no trzeba mieć rzeczy zdublowane, wszystko co się da zdublowane. No i po to tu przyjechaliśmy, no, duża nauka. Podajcie, jak tam było? Tak. Jak zaczęliśmy, to
Po pierwszych paru kilometrach wyjechaliśmy na wielką, otwartą przestrzeń, na której widoczność była gdzieś, sięgała 2 metry za maskę. I zaczęły się historie z roadbookiem. I tam wytraciliśmy dość dużo minut na odnalezieniu poprawnej drogi. Jeszcze akurat pierwsza kratka to było jakieś skrzyżowanie jak krzyżówka, kurwa. Miliona dróg, kurde, narysowanych. Polnych. Ale potem jak poszliśmy, no nie dało się jechać za szybko, no bo mgła, dopiero jak się do lasów padało i mgła opadała, to nadganialiśmy. No i potem co? Woda. I wodoodporność naszego autka już nie jest taka jak była, musimy się tam pozmieniać, ale pracowałem na jednym czy na 2 garach. I chyba tam, nie wiem, 20-30 minut zanim go przywróciliśmy do normy. Prosta rzecz się okazała, Krzychu tam rozwiązał temat. I ruszyliśmy dalej. No i dalej już szło gładko. Więc zrobiliśmy chyba czas około 2 godzin tego odcinka. A było do zrobienia z godzina 20, z godzina 30 maksimum. Więc takie 2 wtopy po drodze. A mamy bardziej zjebane humory, bo właśnie spojrzeliśmy sobie na 2 klasyfikacje. Pierwsza, generalna, do wczoraj mieliśmy 11 pozycję w generalnej klasyfikacji, ale druga tabela, którą obejrzeliśmy, pokazała, że dostaliśmy 10 godzin kary za niezrobienie tych 2 odcinków dzisiaj. Więc jeszcze jakby można myśleć, żeby walczyć o pierwszą 10, no to nie, to się już nie wydarzy. Jutro ostatni odcinek, honorowy przejazd, dojechanie rajdu do końca, co i tak jest pewnego rodzaju wyczynem. No ale apetyty zawsze większe trochę. Wyciągarka zreanimowana, działa na 12 V. Także jedziemy dalej, kończymy jutro. I do domu. Która godzina jest, Paweł, bo teraz godzinę, którą mam, bo tak... 4:05. Ja już się gubię na tych godzinach i dniach. Słońce mówi do księżyca. 4:05 to będzie tak jak wczoraj, pójdziemy spać. Pośpimy Najlepsze jest to, że o 7:30 rozdają roadbooki. i starty od 9. Super. A mamy wszystko mokre, bo jak wjechaliśmy w tą wodę, to ona rzeczywiście była głęboka. Co nie powinno stanowić problemu dla samochodu. W samochodzie byśmy potop. Ale w samochodzie tak, siedziałem, ponerki mieliśmy wodę. No i w związku z tym, że tam straciliśmy jakby bieżność samochodu, to w tej wodzie trochę posiedziałem. A Krzychu trochę w niej postał. Więc nic nam nie wyschnie, bo mgła, która jest w ten, no jeszcze na wszystkim się osadzia, wszystko się robi mokre, zresztą kapie woda. Więc po jakimś 2-godzinnym śnie, który za chwilę odbędziemy, wstaniemy rano, wbijemy się w te zimne, mokre, przygniłe ubranka i z uśmiechami na twarzy pojedziemy dalej. No o to chodzi w tym, nie? Jeszcze za to kurwa płaci. Tak, ale o to chodzi. Nie, ale o to chodzi. Z jednej strony satysfakcja, z jednej strony taki, jakby to mówię, jeszcze głód na to, że można by, gdyby nie by, ale właśnie może chodzi o tym. Trzeba mieć dużo szczęścia w tym wszystkim. No i może doświadczenie też będzie robiło to, że doświadczenie buduje to, że parę kolejnych rzeczy moglibyśmy uniknąć, gdybyśmy wiedzieli, a wiemy je dzięki temu, że tu jesteśmy, więc nauka. No to Co co, ty no, chcesz jeszcze wiedzieć? idziemy Łukasz? spać i jutro dalej Jutro dalej. działamy. Cała.